Cześć Wam, dzień dobry. Kolejna bajka. Bajka ma tytuł Być w przyszłości. Daleko, daleko za górami było królestwo, w którym mieszkał królewicz z rodzicami. Królewicz był bardzo przystojny. Wszystkim się ogromnie podobał. Jako małe dziecko rósł. Był coraz bardziej dorosły. Pewnego dnia, gdy spał w nocy, w jego zasobie leksykalnym zbiorze słów, którymi każdego dnia operował, odezwały się czas i przestrzeń. Przestrzeń mówi do czasu: trzeba go przygotować na przyszłość. Jego przyszłość przecież jest doskonała. Musimy to zrobić, musimy zakasać rękawy. Koniecznie trzeba mu pomóc. No dobrze, powiedziały też inne słowa. Skoro tak, to oczywiście zrobimy to. Czas i przestrzeń zatarł ręce. Mam pomocników, super, wspaniale. Przecież królewicz chce się w przyszłości spełnić w swoim szczęściu i w tym, co go spotka w życiu. To przecież jego przeznaczenie. Od tego dnia królewicz, dorosły już mężczyzna, zaczął się zmieniać. Pewnego dnia, nie wiadomo nawet dlaczego, przestał jeździć na polowania. Któregoś dnia powiedział ojcu: ojcze, królu mój kochany, koniec już w moim życiu z zabijaniem. Ależ synu, to przecież tak trzeba. Jeździmy wszyscy na polowanie, na niedźwiedzie. Tato, wiem, ojcze, królu kochany, ale ja już przestaję. Jakoś przestało mnie to interesować. No ale wiesz, etykieta dworska, rzekł król. No może i tak, no ale pewno mi na to zezwolisz. No oczywiście, synu, jeśli to potrzebujesz, jak najbardziej. Jakiś miesiąc, czy może 2 miesiące później powiedział do nadwornego kucharza: kucharzu, proszę cię, przestań mi podawać już mięso. No królewicz straci siły. Co to się będzie działo? Ojej, a jak matka się dowie, królowa. Och, pewno załamie ręce, rzekł nadworny kucharz. Odpuść, nadworny kucharzu, martwienie się o to. Na pewno moja matka królowa, ponieważ mnie bardzo kocha, po prostu zgodzi się na to. I rzeczywiście tak było. Więc stał się najpierw wegetarianinem, a później za jakiś czas jaroszem. Wszyscy na dworze patrzyli. Królewicz się zmienia. Co to będzie? Czy on w ogóle kogokolwiek spotka w swoim życiu? Jak on się zachowuje? Jest bez jeżdżenia już od tylu miesięcy na polowania. Teraz jakiś czas temu był wegetarianinem, teraz jaroszem. Co on jeszcze wymyśli? No i wymyślił. Któregoś dnia powiedział ojcu i matce, że od dzisiaj przestanie jeździć karetą. Będzie chodził piechotą. Król załamał ręce. Synu, to co, kareta ma jechać koło ciebie, a ty będziesz piechotą? Jak się zmęczysz, to może do niej wsiądziesz? No może tak być, że królewicz, ale ma prawo być i inaczej. Nie wiem, jak będzie, ale chcę chodzić piechotą. No i tak po kolei, przez kolejne miesiące zmieniał.
W końcu nawet zrzucił królewicza ubranie i ubrał się w taki strój jak giermek. Czasami nawet dworzanie mylili się, no bo skoro był tak ubrany. No ale pewnego dnia do pałacu przyjechał król z królową z innego królestwa, a razem z nimi pięknej urody królewna. O! Królewicz spojrzał. O! Widać było, że włosy mu stanęły dęba i głos mu zadrżał. Ach, jaka piękna, cudowna, wspaniała. A jak się porusza. Och, może zechce zostać moją żoną, małżonką. Ciekawe, co na to moi rodzice. I poszedł do matki zapytać: mamo, czy bierzesz z ojcem pod uwagę, że moglibyśmy połączyć te w przyszłości królestwa? Mógłbym się może ożenić z tą królewną? Matka zaklaskała z radością. Myślisz, że i ojciec się zgodzi? Na pewno, rzekła. Więc królewicz już bardziej ośmielony zaczął używać pięknych słówek i mówić prawdę do królewny, no bo wiadomo, że i tak mu się tak bardzo podobała. Królewna spojrzała raz i drugi na królewicza i rzekła: ty też mi się podobasz. I westchnęła. Królewicz wieczorem, gdy królewna wyjechała z ich pałacu, poszedł bardzo późno spać. A w nocy w jego zasobie leksykalnym słowa się odezwały. Czas i przestrzeń zaczęły rozmawiać ze słowami. Udało się, udało! Wszystkich zmian dokonał w życiu, wszystkiego się nauczył. Teraz może być jego spełnienie. Przecież to jego przeznaczenie. Rzekł czas i przestrzeń. Słowa ucieszyły się ogromnie i widać było, że dobra praca została wykonana. Za 2 miesiące był ślub, wesele, a gdy królewicz zapytał już swoją żonę, jak ma na imię, bo taka była tradycja w jego królestwie, że brak było możliwości dowiedzenia się wcześniej, jak oblubienica ma na imię, a królewna rzekła: mam na imię czas i przestrzeń. O, jakie piękne imię! A w jego zasobie leksykalnym odezwały się słowa: o, nie mówiłyście nam, czas i przestrzeń, że królewna będzie miała tak na imię. No, czy to zdziwko jakieś, czy co? Przecież wiadomo, że jak ktoś w życiu chce spotkać żonę, małżonkę, oblubienicę, to musi dopracować określone słowo, właśnie to, jakie imię ona nosi, rzekł czas i przestrzeń. Królewna i królewicz żyli długo i szczęśliwie. Dali na imię swoim dzieciom różne piękne imiona i po drodze sami uczyli się tych słów
żeby dobrze je wychować, a dzieci przygotowywały się do tego, by w przyszłości spełnić się w swoim życiu. Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Cześć Wam.